Wojna trwa, uchodźcy przybywają i to się bardzo szybko nie skończy. Straciliśmy już zainteresowanie wojną na Ukrainie, tak? Jest dla nas za długa. Musimy sobie przypomnieć to, że II wojna światowa trwa 5 lat. Musimy wytrwać, brakuje nam wszystkim wytrwałości. Także bardzo Państwa proszę o wsparcie i wytrwałość w wspieraniu. Mam na imię Kasia. Jestem założycielką Fundacji Humanos i tak naprawdę inspiratorką wszystkich działań Fundacji. 15 lat temu pomyślałam, żeby założyć fundację po raz pierwszy, jak się zorientowałam, jak wygląda sytuacja uchodźców w Polsce. Misje medyczne to jedno z podstawowych zadań naszej fundacji. Ewakuujemy rannych cywilów, żołnierzy, dzieci z terenów Ukrainy do szpitali na terenie Polski i na terenie całej Europy. Emocje, które nam towarzyszą podczas konwojów czy humanitarnych, czy ewakuacyjnych, są bardzo wstrząsające. Obraz, jaki widzimy Ukrainy i obraz tego, co tam się dzieje, przedstawiany w mediach, które są ogólnodostępne, to w żaden sposób nie odpowiada temu, co my tam widzimy. Zniszczone całe wsie, zniszczone osiedla, zniszczone miasta, cierpienie dzieci, rodzin, kobiet, zwierząt. To jest coś niepowtarzalnego i coś przerażającego. To naprawdę robi duże wrażenie. Przy organizowaniu pomocy, a dokładnie zajmujemy się ewakuacjami medycznymi, musimy bardzo dokładnie zaplanować nasze działania, gdyż pracujemy w rejonie konfliktu zbrojnego i nie ma możliwości na popełnienie żadnego błędu. Jest to naprawdę bardzo złożona operacja, gdzie jeżeli jakiekolwiek ogniwo pęknie, to w tym momencie dochodzi do niepowodzenia. Na szczęście od 10 marca, kiedy działamy na Ukrainie, nie doszło do takiego ani jednego zdarzenia, które by spowodowało, że pogorszył się stan pacjenta w trakcie naszej ewakuacji medycznej. Na szczęście lub też dzięki dobremu planowaniu wszystko przebiega w sposób bezpieczny i udzieliliśmy pomocy około 2000 osób. Ponieważ działamy w 2 sferach, nasza fundacja działa w 2 sferach, najbardziej potrzebujemy pomocy, jeżeli chodzi o zakwaterowanie, o utrzymanie uchodźcy w kraju, o pobyt uchodźcy w kraju, to potrzebujemy tak naprawdę pieniędzy. Te pieniądze wykorzystujemy na opłacenie czynszu, opłacenie prądu, opłacenie gazu, czyli takie najbardziej podstawowe rzeczy do wynajętych przez nas domów, mirnych domów, w których mieszkają nasi uchodźcy. Mirne domy powstały 2 lata temu, w momencie, kiedy pojawili się uchodźcy z Białorusi. Ideą mirnego domu było stworzenie miejsca bezpiecznego, przyjaznego i takiego, w którym osoba może stanąć na nogi. Dajemy tam wikt i opierunek na 3 miesiące. Po tych 3 miesiącach staramy się, żeby osoba znalazła sobie pracę, mieszkanie, pomagamy im w tym, no i żeby dzieci znalazły przedszkole i szkołę. Mirny dom to taki trochę skład, tak? Wspólna kuchnia, 2 łazienki, dom na 20-25 osób, tak? Mamy takie domy w tej chwili 4. We wszystkich domach mieszkają uchodźcy polityczni z Białorusi oraz wojenni z Ukrainy.